Dzień dobry. Siemanko, jak tam minował weekend? Jak tam G-Maxy? Ja zrobiłem jakieś 50 G-Maxów lokalnie. Jeden shiny tylko wpadł. Z tego co widziałem wśród znajomych to podobne rezultaty. Ale na remocie porobiłem w domu limit 20 i drugi shiny wpadł. No i piękna sedeczka z Nowego Jorku. Pozdro kolego, dzięki za zaproszenie. Pikachu nie będzie przydatny wiadomo, ale jak nie macie Toxtricity albo Raikou, to już lepiej użyć tego Pikacha, jak będzie jakiś Dynamax wodny albo latający. Zawsze większy damage niż bić byle czym. No ale lecimy z podsumowaniem tygodnia, bo po tygodniu przerwy w końcu coś się dzieje. W poniedziałek jak zawsze Max Monday, no ale będzie Ubat. Chyba nie muszę mówić, że pas. Jak chcecie psychicznego Dynamaxa, no to Alakazam jest najlepszym wyborem obecnie. No i do tego Fast Track Monday, ale mam nadzieję, że tak jak ja już skończyliście Go Passa, więc w poniedziałek raczej luźno. W wtorek zaczynamy nowy event, Shockingly Good Time. Elektryczny event, mocno średni, ale jest shiny boost dla Dedenne, Chinchu i Pikachu. Najbardziej warto polować na Pikachu, przez to, że w przyszłości dostaniemy mega ewolucję, Mega Raichu X i Mega Raichu Y. Na Shiny Dedenne też warto polować. Warto też porobić zadania na Alolan Raichu. On się dosyć rzadko pojawia, więc jeżeli nie wrzucą tego w Winnerite, to warto wyjść i porobić. Fajny Shiny, fajny Pokémon. Na tym evencie codziennie będzie Spotlight Hour. Na każdy warto wyjść, ale zaczynamy Spotlightem na Maripa. Manectric jest lepszym Megasem elektrycznym, ale Shiny Ampharos fajny, do tego boostuje cukierki smocze, więc jak nie macie, to warto odpalić sobie elektrycznego Megasa i wyjść połapać Maripę. Przy okazji róbcie sobie codziennie Mega Ewolucję, tak żeby mieć gotowe Mega 3 na każdy event i potem jak wychodzi Super Mega Ride, to od razu macie przygotowanego Pokemona, żeby wbić 4. poziom. Do tego oczywiście Showcase Tuesday, jak bawicie się w Showcase'y, to powodzenia. No i wieczorem zmiana w PvP, wchodzi Great Liga i Electric Cup. Te tematyczne, jednotypowe ligi są turbo nudne, więc zobaczymy co z tego będzie. W środę oczywiście zmiana rajdów i raid hour, wchodzi Regidrago. 16 miejsce w rankingu smoków, 7 jeśli wykluczymy drogie w utrzymaniu Shadowy i Megasy. Więc jak nie macie lepszych kont smoczych, to się przyda, wiadomo. Warto odpalić Mega Dragonite'a na 4. poziomie dla dodatkowych cukierków. Do tego wchodzi Mega Manectric, obecnie najlepszy Mega Elektryczny, również warto zdobyć jak nie macie. I tutaj taka ciekawostka, bo zauważyłem na grupkach, nie każdy to wie, ale Link Charges, które weszły razem z Super Mega Raidami, możecie używać na zwykłe Mega Raidy też. Minus jedynie taki, że przed ich użyciem musicie zużyć darmowego Raid Passa, na przykład na Legendę albo na innego Mega. Dopiero wtedy, jak będziecie wchodzić w Mega Raid, to będziecie widzieć opcję przełączenia się na Link Charges. Widziałem ostatnio na paru grupkach, ludzie mieli problem z odebraniem nagród za check-in ambasadorski. Tam teraz dają Link Charges, a jak masz pełen plecak, to nie odbierzesz. Więc żeby odebrać, musisz je zużyć. Pozdro. W Shadow Raidach pojawi się Latios. Warto polować na oczyszczoną setkę albo na oczyszczone Shundo. W tym tygodniu idealnie przed zmianą rotacji wpadł mi Latias 13-13-13. Od razu czyściłem, nie miałem setki. Mam nadzieję, że niebieski też wpadnie. Na Spotlight Hour będzie Pikachu, no ale wiadomo, że wszyscy czekamy na niespodziankę. 4 północy Go Battle Thursday, czyli 50 walk i 4 razy Stardust za wygrane, żeby pograć trochę, żeby level dobić. W czwartek rano startuje evencik dla nas w Europie, dostępny tylko w Europie, a właściwie jak to Niantic powiedział, dostępny w krajach, gdzie Pokémon Go nie jest zbanowane, więc jeżeli zamierzacie spędzić święta na Białorusi albo w Rosji, to raczej nie pogracie, bo tam chyba Pokémon Go jest niedostępne. To jedyne 2 kraje, które kojarzę, że mają bana na Pokémon Go. Event nazywa się Excellent Adventure. Niezłe jaja. Dajcie znać w komentarzu, jakbyście to przetłumaczyli. Najlepszą odpowiedź dodam do znajomych. W sumie porobię sobie takie konkursy co jakiś czas i będę dodawał ludzi z komentarzy. Co wy na to? Execute, Chansey, Banal Bee będą mieć shiny boosta. Fajnie, że mamy tematyczny wielkanocny evencik, ale szkoda, że nie dali jakichś kostiumów, jakiś Togepi z kwiatkami albo chociaż babyki do jajek. Troszkę zmarnowany potencjał. Chansey będzie mieć szansę na Lucky Egg przy łapaniu. To jest taki podobny bonus jak dają na Halloween, wtedy lecą Rare Candy w czasie Halloween, więc raczej nie nastawiałbym się na
nie wiadomo jaką ilość tych Lucky Eggów. No ale Candy dla Chancy warto mieć, bo Blissey topka w Dynamaxach, więc jak nie macie na 50 levelu zrobiony, no to musicie pograć na tym evencie. O 18 będzie Spotlight Hour na Magnemite'a. Zwykły magnezon jest średni, ale Shadow jest wysoko w rankingach jako elektryczny, więc jak brakuje wam Candy, żeby sobie zmaksować, to warto wyjść z włączonym oczywiście Mega Manetrickiem albo Ampharosem. Ewentualnie Primal Kyogre, bo on też boostuje elektryczne cukierki. W piątek oczywiście trady. 2 specjale, zwiększona szansa na laki, 2 gwarantowane XL-ki. Jak macie jakieś rzadkie Pokémony, to w piątki wiadomo warto przetradować. Zawsze większa szansa na setkę. W tym tygodniu udało mi się literkę K Anona zdobyć seteczkę, brakowało mi. Na Spotlight Hour będzie Chinchu. Lantur jest jedynie przydatny PvP, więc można olać. No chyba, że nie macie shiny, to warto wyjść. No bo jak to Spotlight, to większa ilość spawnów plus shiny boost, więc większa szansa na shiny. Ja raczej pas. W sobotę Spotlight Hour na Pawmi. No ten Pokémon miał już Community Day, nie jest do niczego przydatny, można olać, ale od 14 do 17 Fashion Ride Day. Dzień wybór na Ride Day, już o tym gadaliśmy. Jedynym Pokémonem wartym rajdowania tutaj jest Dragonite. No, top costume, do tego nowa mega ewolucja. Jedyny taki w sumie przydatny. Ewentualnie warto też porobić sobie Absolę, bo też spoko w tych okularach wygląda. No i w przyszłości dostanie drugą mega ewolucję, Mega Absol Z. Fajny czarny, który będzie jeszcze bardziej przydatny od zwykłego Absola. Warto już sobie przygotować się na to. Ewentualnie Snisela można porobić, bo świetnie wygląda ten kostium. Co prawda ewolucja jest zablokowana, ale po latach pewnie odblokują, bo większość Pokémonów tak robią, że na początku pierwsza forma jest zablokowana przez kilka lat, a potem odblokowują ewolucję, tak jak było z Bulbasaurem chociażby ostatnio. Ewentualnie też Krylia można porobić. Co prawda w tej formie jest bezużyteczna, jej ewolucja też jest zablokowana, ale może kiedyś odblokują. Reszta to Pokémony, co były w zadaniach albo na dziko, więc szkoda marnować raid passy na to. Chyba że wbijacie level i musicie robić rajdy, no to wiadomo, bijecie wszystko co leci, ale szkoda. Tydzień kończymy oczywiście podwójnymi lurami i incensem w ramach Double Time Sunday, a do tego Spotlight Hour na Dedenne. Jak nie macie shiny, to można wyjść pograć, bo przez shiny boosta jest szansa, że wpadnie. A shiny to fajna taka czekoladowa myszka. Kurde, w mojej głowie źle to zabrzmiało. W tym tygodniu trwa też Flower Festival w Tajpei. Jest tam dostępny wiosenny Pikachu w takiej fajnej czapce. No i z location background, więc warto poszukać na grupkach i pododawać sobie ludzi z Tajwanu. Wbijecie sobie Friends Forever i potem na Remote Trade'a może będą mieli, żeby wam oddać. Tu jest świetne, więc jak zbieracie Pikacze, to polecam. Jeszcze Dirling ma tło, więc warto. Jak się zapatrujesz na ten tydzień? Daj znać w komentarzu. A ja dziękuję za oglądanie. Daj łapkę w górę, daj suba. Pozdro, cześć. We wtorek oczywiście gramy też ze Szwecją, jak dotrwałeś do tego momentu. Daj znać jaki wynik obstawiasz. Jak trafisz, to może być jakaś nagroda. Pozdro.